Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Q&A. Mam wybranych 8 pytań, które myślę, że warto omówić. Dziękuję Pitowi, który właśnie dołączył do grona Patronite za wsparcie. Ok, zaczynamy od pierwszego pytania. Gizbor pyta, czy myślałem o pełnym, ale uproszczonym 3D, tak jak to miały gry późnych lat 90. Coś a la Project Nostalgia. Nawet jakbym miał kilku ludzi, jednego od animacji, drugiego od modelowania, trzeciego od teksturowania, jest to 3 razy więcej roboty z modelami 3D. W momencie, kiedy wrzucam normalne sprite'y, to wystarczy ustawić klatkę animacji jedna po drugiej. A Lucard Hell pyta mnie odnośnie wygładzanych grafik za pomocą sztucznej inteligencji. Pyta, jakim programem wygładzać. Wiesz co, podam Ci teraz, jakimi programami próbowałem to wygładzić. Jest ich chyba ponad 10 nawet. Także nie wygładziłem finalnie tego wszystkiego, ponieważ efekt jeszcze nie jest zadowalający. Niektóre grafiki wyglądają ładnie, a niektóre po prostu wyglądają karykaturalnie. Więc póki ta technologia nie zostanie rozwinięta, to nie będę tego póki co używał. Ale zobaczymy, co będzie za parę miesięcy, za pół roku. Dodam jeszcze, że marzy mi się podmiana grafiki na ładniejszą i taki też jest cel i taki będzie cel. Po prostu w odpowiednim momencie na pewno grafiki zostaną zmienione. Myślę, że pierwsze będą grafiki otoczenia, bo są statyczne. I to pójdzie o wiele prościej niż mnóstwo klatek animacji do każdej postaci. Hubert Mitura tutaj ma pytanie odnośnie perka HTH Evade, który podnosił Armor Class. Wiesz co, myślę, że ten perk będzie podnosił Armor Class, który notabene teraz już działa i pomaga nam uniknąć uderzenia. Chociaż uważam, że to jest dyskusyjne, ponieważ skoro mamy strzałki klawiatury, to od nas zależy, czy zrobimy unik. Przeciwnik robi unik po swojemu, jak mu tam pozwala zręczność, prawda? Ale od nas też powinno zależeć, czy akurat schowamy się za rogiem, czy odejdziemy krok w tył. To jest w zasadzie dobre pytanie, bo zaczynając ten projekt zakładałem, że nie wszystkie perki będą użyte, no bo nie będą miały się jak odnaleźć w tych realiach. Także na pewno zobaczymy, wyjdzie to wszystko w pracy. Zaworow pyta, czy jest to trudne, czy próba przeniesienia całej gry na ten silnik jest trudne, całej fabuły, całej warstwy, dialogi, zdarzenia i tak dalej. Czy można to jakoś zautomatyzować? Na pewno będę szukał możliwości zautomatyzowania tego. Na przykład teraz opracowałem pewien schemat, który pomaga mi wyświetlać animacje podczas likwidowania NPC-ów. I wystarczy Ctrl-C, Ctrl-V, kopiuję, podmieniam numer identyfikacyjny każdej postaci. Dzięki temu silnik wie, w którym numeru identyfikacyjnym ustawić jaką animację, więc co się da, to staram się zautomatyzować. Ale tak, to będzie mozolna praca, bo wszystko trzeba najpierw ukształtować ręcznie, a później ewentualnie pozwolić sobie na Ctrl-C, Ctrl-V. Niebieski kocur pyta mnie, czy mam plany na towarzyszy. Plany oczywiście są, natomiast jeszcze nie w tej chwili. I odnośnie obrażeń oczu. Proponuję tutaj obraz rozmycia, tak, z tym się zgadzam, to na pewno będzie. I czy dodać też karę do celności? No właśnie. Myślę, żeby na pewno zlikwidować kursor, a w momencie, kiedy będzie rozmazany obraz, że nie będziemy potrafili rozróżnić wroga od zwykłego cywila. Także mi się wydaje, że to nas będzie powstrzymywać, żeby strzelać na oślep, żeby nie wzbudzić złości w strażnikach na przykład, albo tam policjantach w NCR, prawda? Van Cisto pyta, czy można gdzieś ściągnąć i spróbować. Tak, będzie można ściągnąć. W grudniu planuję wydać pierwsze demo. Zobaczymy, ile będę mógł w stanie włożyć kontentu do tego projektu. Postaram się przede wszystkim zrobić całą walkę, spotkania na mapie, żeby dało się już korzystać z tej gry i już przyzwyczajać się do mechaniki działania i sterowania. Stan pyta, czy będzie można modować. Dla mnie modowanie jest wtedy, kiedy gra jest niedostępna na modowanie i moderzy wymyślają, programują specjalne oprogramowanie, które pozwala wpływać na grę.
Szczerze mówiąc, nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto zrobiłby mod na gry oparte na HTML5. Natomiast musiałbym udostępnić kod źródłowy, czego nie jestem pewien, czy powinienem zrobić. Na tą chwilę nie jestem pewien, ale zakładam, że nie, bo jeśli nie jestem pewien, to pewnie coś w tym jest i lepiej tego nie robić. Więc jednoznacznie nie potrafię odpowiedzieć na to, bo musiałbyś mieć pliki gry. A pliki gry będą dostępne, na przykład będziesz widział dźwięki i splity, więc będziesz mógł je edytować właściwie. Więc no jakieś tam możliwości będą, ale nie za duże. Master of Fear pyta, czy będzie wersja angielska. Ogólnie uważam, że wersja polska, angielska i rosyjska powinny być, a na pewno wszystkie grafiki, które widzimy w menu, w karcie postaci, wszystkie opisy, one będą na pewno w tych językach. Natomiast jeśli chodzi o teksty, to będzie na pewno dużo pracy przy tym, więc najpierw chcę się skupić na wersji polskiej. Ok, świetnie. Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Dziękuję za tak burzliwe komentarze i tyle, ile komentarzy pojawiło się pozytywnych, to no nie mam słów. Bardzo dziękuję. Ja cały czas mam motywację do pracy, także o to się nie martwcie. Ostatnio miałem sytuację, gdzie zacząłem wklejać nowe animacje i okazało się, że człowiek, który wyciął i udostępnił na pewnej stronie wszystkie postacie powycinane, wszystkie grafiki powycinanych postaci, okazało się, że nie wyciął wszystkich animacji i musiałem szukać właśnie możliwości, żeby wyciągnąć te, które mi brakuje. No i okazało się, że już mam wszystko, także będę teraz działał dalej. Ok, dobra. To bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję, że dotrwałeś do końca. Do następnego materiału, na razie, cześć.